W kolejnym odcinku o systemie sterowania bezprzewodowego radiowego do sterowania naszymi odbiornikami użyjemy nadajnika czteroprzyciskowego sieciowego. Nadajnik taki przeznaczony jest do montażu w puszce podtynkowej Fi60. Tak to może wyglądać w naszym domu. W filmie użyję piątej puszki do montażu nadajnika. Normalnie umieścilibyśmy go pod jednym z łączników monostabilnych. Nadajniki do puszek podtynkowych występują jako nadajniki bateryjne FWRC5 i nie wymaga on zasilania, oraz jako sieciowe. Wtedy musimy doprowadzić zasilanie 230 V prądu przemiennego. Do budowy tej instalacji potrzebne będą nam 4 łączniki chwilowe lub 2 podwójne chwilowe, inaczej nazywane dzwonkowymi monostabilnymi. Przewody z żółtymi znacznikami to zasilanie. Według tego schematu będziemy łączyć układ. Zasilanie. Przed wszelkimi pracami montażowymi wyłączamy napięcie. I po 2 przewody z każdego łącznika. Każda para przewodów przyporządkowana jest łącznikowi monostabilnemu. Połączymy teraz po jednym przewodzie z każdego łącznika i przyłączymy to wszystko do fazy zasilania. Łączymy przewody w brązowych koszulkach, ale to w sumie nie ma znaczenia, który przewód będziemy łączyć. Ważne tylko jest, aby był to jeden przewód z każdego łącznika. I giętkim przewodem przyłączymy fazę do styku, do zacisku oznaczonego jako L. Następnie przyłączymy przewód neutralny do zacisku oznaczonego jako N. Pozostałe przewody będziemy przyłączać do zacisków S1, S2, S3 i S4. Funkcje wejść przypisane są zgodnie z wybranym programem pracy. To za chwilę to wszystko pokażę. I przyłączamy ostatni przewód. Możemy to wszystko umieścić w pustce. Na razie tylko w ten sposób, aby można było konfigurować. To jest właśnie pokrętło zmiany programu pracy nadajnika. Możemy 4 różne programy ustawić. W filmie pokażę, jak
programować, jak parować odbiorniki z nadajnikiem jako 4 switche, czyli 4 przyciski, nazwijmy je lokalne. Tak te wejścia wyglądają, tak ustawia się programy. I pokażę też, jak ustawić w programie 2 wejścia załącz, wyłącz i 2 wejścia lokalne, switche. Programujemy teraz nadajnik z odbiornikiem jako 4 przyciski lokalne. Dwukanałowy sterownik LED. Parujemy, naciskamy przycisk programowania i przycisk lokalny, potwierdzenie prawidłowego sparowania w postaci mignięcia, czy załączenia i wyłączenia chwilowego odbioru. I następny. I jeszcze podwójny przekaźnik bistabilny, ale tylko jedną jego część sparujemy. Jeżeli ktoś uważa, że to wszystko za szybko pokazywane, to proszę zobaczyć inne filmy z tej serii. Tam dokładniej pokazuję parowanie odbiorników z nadajnikami. Teraz zmienimy program na taki, że pierwsze 2 przyciski będą jako zawsze załączające i wyłączające, a 2, trzeci i czwarty jako lokalne, tak zwane switche. Te 2 przyciski on i off musimy zaprogramować od nowa, a te 2 pozostałe, trzeci i czwarty, już nie musimy programować, chyba że chcemy zrobić to od nowa, ale wtedy musielibyśmy rozparować odbiorniki z nadajnikami. Jeżeli parujemy przycisk on załączający, to automatycznie zostanie też sparowany przycisk off. Przycisk on załącza wszystkie odbiorniki z tym przyciskiem sparowane, przyciski lokalne tak jak było, a przycisk off wyłącza wszystkie odbiorniki sparowane z tym przyciskiem. Dziękuję za uwagę.